Dzień dobry, cześć, witajcie. Mam na imię Kamila i podróżuję śladami kompozytorów. Dzisiaj znów spotykamy się w szczególnej odsłonie ciekawostek o twórcach muzyki klasycznej z uwagi na oczywiście szczególną okazję. 27 stycznia przypadnie 265. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. On podobno naprawdę tak się śmiał. No to zaczynamy. Przygotowałam dla Was 5 ciekawostek o kompozytorze. Być może z niektórymi już spotkaliście się, a z niektórymi niekoniecznie. Ja osobiście zachęcam Was do zajrzenia do moich mozartowskich treści na moim blogu. Link do niego znajdziecie w opisie do tego filmu, a także w tej chwili tutaj gdzieś też ten adres się pojawił. Przejdźmy więc do ciekawostek. Ciekawostka numer 1. Amadeusz. Mozart urodził się 27 stycznia 1756 roku o godzinie 20 wieczorem w Salzburgu w kamienicy kupca Hagenauera na 3. piętrze przy już wówczas słynnej ulicy Getreidegasse. Zgodnie z obowiązującym wówczas zwyczajem już następnego dnia chłopiec został ochrzczony w salzburskiej katedrze. Chrzest odbył się o godzinie 10:30. Do dzisiaj w świątyni możecie zobaczyć tę chrzcielnicę, w której to się dokonało. Mozartowi nadano następujące imiona: Jan Chryzostom Wolfgang Teofil. Tutaj widzicie napis w języku łacińskim, no bo przecież po łacinie wpisywano do ksiąg. Więc oczywiście automatycznie nasuwa się pytanie, skąd wziął się Amadeusz? Prześledźmy to. Jan Chryzostom to imiona świętego, którego wspomnienie w Kościele katolickim przypada właśnie 27 stycznia. Wolfgang to imię po dziadku ze strony matki, Wolfgangu Pertl, a imię Teofil po ojcu chrzestnym Johanie Teofilu Pergmair. I to jest punkt zwrotny, jeśli chodzi o Amadeusza. Teofil to imię pochodzenia greckiego oznaczające przyjaciel Boga. Niemieckim, może nie do końca, jak niektórzy uważają, odpowiednikiem, ale takim zbliżonym dosyć, jest imię Gottlieb, tłumaczone jako kochający Boga. Przez długie lata kompozytor używał właśnie tego imienia i podpisywał się Wolfgang Gottlieb Mozart. Natomiast pod wpływem podróży do Włoch oraz panującej mody na sugerowanie włoskiego pochodzenia, to niemieckie imię Gottlieb zastąpił jego odpowiednikiem, konkretnie włoskim, Amadeo. No, Amadeo to był też taki włoska wersja łacińskiego Amadeusz. Tak, bo warto wspomnieć o tym Amadeuszu łacińskim. Natomiast ostatecznie kompozytor zdecydował się na francuską wersję Amadei i tej właśnie już używał. Natomiast łacińskiej podobno nie używał w ogóle albo bardzo, ale to bardzo rzadko. Swoją drogą, taka ciekawostka, już tak nawiasem mówiąc, słowiańskim odpowiednikiem łacińskiego Amadeusza jest imię Bogumił. Myślę, że bardziej zaawansowanym wiekowo widzom to imię jest znane i budzi konkretne skojarzenia. Ciekawostka numer 2. Matematyka. Na temat pierwszych lat Mozarta istnieje wiele anegdot. Wszystkie dotyczą ponadprzeciętnych zdolności muzycznych chłopca. Prawie wszystkie. Niektóre biografie wspominają o tym, że kiedy chłopiec zaczął uczyć się matematyki, cyferek, liczb, prostych działań arytmetycznych, miał wtedy bodajże 4 lata,
Podobno wszystkie meble, podłoga, ściany w mieszkaniu były pokryte właśnie cyframi i działaniami arytmetycznymi. Ale to nie jedyny związek kompozytora z królową nauk. Jego listy dostarczają nam wielu dowodów na zamiłowanie Mozarta do liczb. Na przykład w liście z Rzymu w 1770 roku do swojej starszej siostry Mozart wspominał o roku 1771, określając go następująco. 1771, czyli to samo na początku, co na końcu, a w środku w dwójnasób. W innym liście do swojej kuzynki z Augsburga dokonuje dokładnych obliczeń pozdrowień, jakie wysyła on jej, a także jego rodzinie. W innym liście, także z podróży do Włoch, Wolfgang pisał do siostry, prosząc ją, by podesłała mu ćwiczenia arytmetyczne, bowiem swoje gdzieś zagubił, a chciałby poćwiczyć. Zresztą matematyka i muzyka mają ze sobą wiele więcej wspólnego, niż mogłoby Wam się wydawać. Melodia to określony rytm, powtarzające się schematy, to tak najogólniej mówiąc. Dlatego bardzo często zdarza się, że na przykład osoby, tak zwane umysły ścisłe, mają szczególne zamiłowanie do muzyki klasycznej i potrafią całkiem dobrze grać na instrumentach. Ciekawostka numer 3. Podróże. W XVIII wieku tak zwane Grand Tour, czyli podróże młodych arystokratów, którzy w ten sposób poszerzali swoje horyzonty, mieli okazję do praktykowania znajomości języków obcych, były bardzo popularne, czy nawet wręcz wymagane. Podróżowali także artyści, choć powody tych podróży były bardziej przyziemne niż w przypadku arystokratów. Chodziło o zarobek. Do grona podróżujących kompozytorów zaliczają się Beethoven, Strauss ojciec, Liszt, Wagner. Jednak najczęściej ten wątek poruszany jest właśnie w biografiach Mozarta. Liczba podróży, jakie zrealizował, oraz czas, jaki w nich spędził, naprawdę budzi podziw. Prawie 1/3 swojego życia spędził poza stałym miejscem zamieszkania. Oczywiście te statystyki najbardziej imponujące są, gdy zawęzimy swoje badania, że tak powiem, do wieku młodzieńczego, czy ewentualnie jeszcze nastoletniego, bo to właśnie wtedy, w tym młodym, dziecięcym wieku, Mozart tych podróży zrealizował najwięcej. O podróżach Mozarta możecie posłuchać w specjalnie dedykowanym tej tematyce odcinku. Też link macie w opisie, będzie też na końcu i gdzieś tutaj pewnie na karcie. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na sam Wiedeń, bo jak już może wiecie, ostatnie troszeczkę ciut ponad 10 lat Mozart spędził w Wiedniu, a więc w jednym mieście, ale tak do końca nie uspokoił się, jeśli chodzi o to podróżowanie, bowiem tam przemieszczał się dosyć często. A wyobraźcie sobie, że w ciągu tych 10 lat, 10,5 roku, Mozart przeprowadzał się 13 razy. 13. Czujecie to? Ciekawostka numer 4. Niewyparzony język. Mozart był człowiekiem świadomym swojego geniuszu, swojego talentu, ale w przeciwieństwie do jego ojca, jemu obca była sztuka dyplomacji. Jego opinie często były ironiczne, sarkastyczne, obrażające, obnażające z wszelkich wad i braków danej osoby. W Salzburgu, w którym mieszkał do 25 roku życia, często chodził do kawiarni Steigera. W tym miejscu dzisiaj mieści się Caffè Tomaselli. Chodził tam, chociaż uważał, nazywał właściciela tego lokalu patronem palonej zupy kawowej, spleśniałej lemoniady, mleka migdałowego bez migdałów i lodów truskawkowych z przewagą pokruszonego lodu. Józefowi Haydnowi powiedział kiedyś: o tobie nie mówię, ale wszyscy inni kompozytorzy to skończone osły. Już jako dziecko przejawiał
mniej lub bardziej świadomy brak taktu. Podczas wizyty w Wersalu chłopiec mający około 8 lat na głos, bez ogródek, wypowiedział swoją opinię na temat metresy króla Ludwika XV, Madame Pompadour, która ponoć miała okazać się nie tak wylewna w stosunku do chłopca, jak to miało mieć miejsce z cesarzową Marią Teresą w Austrii, w Wiedniu. I powiedział on: kim jest ta kobieta, która nie chce mnie pocałować? Przecież sama cesarzowa mnie pocałowała. Właśnie. Ciekawostka numer 5. Gry i zabawy. Kompozytor uwielbiał gry słowne, które jego tłumaczom jego listów, nastręczały często wielu problemów. Często używał też słów uważanych za wulgarne czy obrzydliwe. Przynajmniej dzisiaj. Więc wybaczcie, ale tu na łamach kanału nie będę ich przytaczać. Mozart lubił grać w bilard. Do tego stopnia cenił tę formę rozrywki czy też rekreacji, że w Wiedniu w swoich mieszkaniach posiadał własny stół bilardowy. Ekspozycja w jego najsłynniejszym wiedeńskim mieszkaniu nawiązuje właśnie do tej historii o mozartowskim stole bilardowym. W jednej z biografii przeczytałam, że Mozart grał kiepsko, a jeżeli grał, to sporo tracił. Ale w większości innych źródeł wspomina się, że był dobrym graczem. Jeżeli nie miał akurat nikogo pod ręką, powiedzmy, żeby pograć z kimś w parze, to grywał sam. Na przykład w liście do Konstancji, która akurat leczyła się w nieodległym uzdrowisku Baden, pisał, że gra właśnie w bilard z Monsieur Mozartem. To więc ich było 2. Według niektórych stół miał też wykorzystywać do pisania partytur swoich dzieł. To zostało też ukazane w filmie Amadeusz Milosza Formana. Natomiast w czasach salzburskich niedzielne popołudnia w rodzinie Mozartów spędzano na innej zabawie. W ogromnej sali balowej goście Mozartów w liczbie między 6 a 10 osób strzelali z wiatrówki do celu. A tym celem był określony punkt na obrazku, a obrazek z kolei przedstawiał pewną sytuację z życia któregoś z tych gości bądź kogoś z rodziny Mozartów. Była to może historia prawdziwa, a może była to jakaś plotka. W każdym razie najczęściej została ona ukazana na tym obrazku w sposób prześmiewczy, a nierzadko i wulgarny. Kochani, to absolutny dowód na to, że twórcy muzyki klasycznej absolutnie nie byli ludźmi nudnymi. To, że tworzyli oni muzykę poważną, jak ją też nazywamy, absolutnie nie oznacza, że oni byli poważni. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy któraś z tych ciekawostek była Wam znana, a może któraś Was zaskoczyła, nigdy wcześniej o niej nie słyszeliście, albo nie wiedzieliście, że aż tak coś tam. Dobra, whatever. Jak wspominałam jakiś czas temu, w styczniu więcej zadzieje się na kanale, ponieważ właśnie począwszy od 27 stycznia będą odcinki takiej miniserii stricte mozartowskiej. Od 27 to jest środa, czyli od środy do niedzieli przez 5 dni codziennie będzie pojawiał się jeden odcinek poświęcony jeszcze Mozartowi i stricte jego podróżom. Troszeczkę będzie inaczej niż w tych normalnych odcinkach. Śledźcie komunikaty, bowiem będzie można zdobyć jeszcze dodatkowe treści na swój własny adres mailowy. Tylko to będzie potrzebne, ale o tym będzie więcej później. Jeżeli interesujecie się muzyką klasyczną, interesują Was biografie kompozytorów, albo macie znajomych, którzy takie zainteresowania mają, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień. A kolejny typowo taki odcinek pojawi się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.